Cześć, merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Kochani, pewnie słyszycie po moim głosie, że jestem chora, nie jestem w zbytnio dobrej formie. Natomiast nie chciałam odkładać nagrywania tego vloga z tego względu, że tak jak Wam napisałam na moim kanale na YouTube, zależy mi na tym, żeby uporządkować filmy, bo od pewnego czasu na moim kanale zapanował taki lekki chaos. Mam dużo filmów, które zostały nagrane już kilka miesięcy temu i cały czas one nie zostały udostępnione. Dlatego pomimo choroby postanowiłam dzisiaj przysiąść i nagrać dla Was nowy vlog. Mam nadzieję, że ten mój głos nie będzie dla Was irytujący i że nie wpłynie jakoś negatywnie na odbiór treści, którą dzisiaj Wam przedstawię. W ogóle znajduję się nie w naszym mieszkaniu, tylko znajduję się piętro niżej w mieszkaniu Furkana. Korzystam z tego, że jest na wycieczce, ponieważ u nas jest teść, który cały czas bardzo głośno ogląda telewizję i przeszkadzałoby mi to w nagrywaniu vloga, także możecie zobaczyć pokrótce, że te nasze mieszkania wyglądają bardzo podobnie, aranżacja tych mieszkań jest praktycznie taka sama, chociaż u Furkana jest zdecydowanie chłodniej i Furkan, mam wrażenie, że ma większe to mieszkanie, przynajmniej tutaj salon. No ale dobra, zaczynamy. Te osoby, które obserwują mnie na Instagramie, na Facebooku, już jakiś czas temu mogły zobaczyć, jakie zmiany nastąpiły w moim życiu, a te osoby, które oglądają mnie wyłącznie na YouTube, no to mają okazję zobaczenia teraz mojej nowej fryzury. Jak widzicie, dosyć dużo się zmieniło, dosyć mocno te włosy zostały podcięte. Dostawałam takie komentarze, że fryzura bardzo mi pasuje, że w ogóle wyglądam świetnie, młodo, że bardzo elegancko. Dziękuję wszystkim, ale dostawałam również takie komentarze, że no co ja najlepszego zrobiłam, co mi przyszło do głowy, tak delikatnie, ja to ubieram w delikatne słowa, żeby ściąć tak drastycznie włosy. Były również takie zapytania, czy właśnie nie szkoda mi było po prostu pozbywać się tak długich włosów i dzisiaj chciałabym się odnieść do tego tematu, bo uważam, że jest on bardzo ciekawy. Z tego względu, że tak naprawdę powiem Wam, że ja nie planowałam takiego ścięcia i ta fryzura, którą mam dzisiaj, jest w większym stopniu dziełem przypadku. Tak myślę, albo nie wiem właściwie, co się zadziało, że z takimi włosami tutaj do Alani wróciłam, bo kompletnie nie planowałam tak drastycznego ścięcia włosów. Także za chwilę opowiem Wam w szczegółach po prostu, jak do tego doszło. Bardzo często turyści, którzy przyjeżdżają tutaj do Turcji, do Alani, szczególnie oczywiście turystki, pytają o to, czy warto wybrać się do tureckiego fryzjera, pytają o to, gdzie w Alani można im polecić tureckich fryzjerów. No i powiem Wam szczerze, że ja zawsze wtedy bardzo się dziwię. Z tego względu, że pierwsza kwestia, przyjeżdżacie do obcego kraju, nie znacie po prostu sposobu pracy tych fryzjerów, a przede wszystkim nie znacie języka. I czasami po polsku ciężko jest powiedzieć, czego się oczekuje. Czasami wychodzimy niezadowoleni od fryzjera, fryzjerki, porozumiewając się w naszym ojczystym języku, a co dopiero przyjeżdżając do obcego kraju, nie znając tego języka tureckiego i po prostu powierzać swoje włosy takiej osobie. Dla mnie to jest zawsze taki duży szok i zawsze dopytuję, czy te osoby są na pewno pewne, na pewno zdecydowane, żeby do takiego tureckiego fryzjera pójść. I powiem Wam, że ja ogólnie nie mam za dobrego zdania o tureckich fryzjerach. Myślę, że oni w ogóle większość to są panowie. Faktycznie ja za każdym razem, jak byłam u fryzjera, to był to pan fryzjer. Z fryzjerką się tutaj nie spotkałam. Dziewczyny raczej robią tutaj paznokcie, czy chociaż nie, przepraszam, jest jedna fryzjerka niedaleko u mnie koło domu, ale tam chodzę tylko, żeby po prostu usunąć wąsik i to też jest bardzo ciekawa sprawa w Turcji, ponieważ to się robi nitką, depilację wąsika i brwi, także mam nadzieję, że kiedyś Wam nagram, bo to jest bardzo ciekawy sposób usuwania zbędnego owłosienia. No ale wracając do tematu, bo jak zwykle odeszłam. Także są to panowie i panowie zrobią Wam wszystko, tak naprawdę na co będziecie miały ochotę, niekoniecznie będzie to Wam pasowało.
Także na Waszym miejscu bardzo bym się tutaj zastanowiła, czy w ogóle warto tak ryzykować. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o nasze włosy Europejek, to one są delikatniejsze i na przykład farby, które używane są tutaj w salonach fryzjerskich, bardzo te włosy niszczą. Jeden fryzjer sam mi powiedział, żebym po prostu nie używała tutaj tych farb, dlatego że one nie są przystosowane do włosów Europejek, no i możemy, bardzo nasze włosy mogą ucierpieć po zastosowaniu tutejszych farb. Ja miałam taką sytuację, słuchajcie, gdzie poszłam do fryzjera z polecenia na samym początku i muszę przyznać, że zafarbował mi włosy bardzo ładnie, bardzo dobrze dobrał kolor, no ale cięcie po prostu to była tragedia. Zrobił to w taki sposób, jeszcze miałam długie te włosy, on jakby rozchylił prawa, lewa, w tą stronę, prawa, lewa do przodu i to, co zostało z tyłu, to po prostu ściął. I wiecie co, ja miałam naprawdę taką wielką dziurę z tyłu głowy. I oczywiście wychodząc z salonu, ja nie byłam tego świadoma, bardzo mi się podobało, ale potem jak w domu umyłam włosy, to byłam przerażona, że po prostu zrobił mi taki schodek i to nie było tylko moje widzimisię, bo faktycznie później jak poszłam do kolejnego fryzjera, to on zapytał się mnie, kto mnie tak skrzywdził, co mi się stało, że ja nie mam włosów z tyłu. Także to była jedna z takich moich wizyt. Druga kwestia, fryzjerzy uważam tutaj w Alanii zdecydowanie są za drodzy i naprawdę te ceny są nieadekwatne do jakości usług, do tego, co po prostu proponują. Ja bodajże w tamtym roku byłam na zwykłym podcięciu końcówek i zapłaciłam 900 lir, także uważam, że po prostu ceny są zawyżone. W związku z tym ja po prostu od pewnego czasu, jadąc nad Morze Czarne, tam chodziłam do tego samego fryzjera, właśnie celem podcięcia końcówek, dlatego że tam płaciliśmy po 300-400 lir, czyli jak widzicie, no tutaj cena całkowicie niższa. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tureckich fryzjerach? Tak jak Wam powiedziałam, te farby nie są przystosowane do naszych włosów i ja w związku z tym, że zaczęły mi się pojawiać siwe włosy, szukałam takiej alternatywy i będąc w Polsce kolorowałam włosy henną, naturalną henną i naprawdę ta henna mi się fajnie mi się sprawdzała przy moich włosach. Natomiast tutaj nie mogłam znaleźć takiej fajnej henny. Jest dużo henny w proszku, która używana jest do hennowania dłoni podczas na przykład nocy henny. Możecie u mnie na kanale zobaczyć filmik, ale do włosów znalazłam tak naprawdę jedną i byłam bardzo zniesmaczona, byłam bardzo zdziwiona do tego, że w jej składzie było bardzo dużo chemii, a ja wyobrażałam sobie to tak, że w Turcji, skoro w Turcji jestem i w Turcji tak dużo tej henny się używa, to, że znajdę naprawdę jakieś fajne henny do włosów. I powiem Wam, że z braku laku kupiłam, tak, ponieważ nie miałam innego wyjścia, kupiłam tę hennę i zafarbowałam włosy i mimo tego, że wybrałam kolor jasny, bodajże brązowy, to wyszły mi włosy całkowicie czarne i najgorzej, że w Polsce ta henna mi się wypukiwała, natomiast tutaj ta henna wypukać mi się w ogóle nie chciała. Także ja próbowałam się uratować inną farbą, którą poleciła mi Livia, która jest w Rossmanie. Ja postaram się znaleźć opakowanie albo gdzieś tam podejść do Rossmana i tutaj Wam pokazać, jak ona wygląda, bo ta farba nam się sprawdziła, ona fajnie złapała te włosy, ładny, duży wybór kolorystyki jest i w ogóle ta farba brzydko nie pachnie, także wydaje mi się, że akurat mogę ją Wam polecić. Natomiast skończyło się na tym, że ja miałam 3 kolory na głowie. Na dole miałam to, co zostało po hennie, na środku miałam ten kolor z farby, a na samej górze oczywiście moje odrosty i nie mogłam się tego w ogóle pozbyć. Bardzo mi się to nie podobało. W ogóle w słońcu ten kolor wyglądał na taki bardziej trochę bordo, no bo wiadomo, że henna ma taki odcień właśnie rudawy, ale ten kolor mi się za bardzo nie podobał, a jak byłam w pomieszczeniu, nie było tego słońca, nie było tego światła, to te włosy wyglądały zdecydowanie za ciemne. I po prostu ostatnio też miałam ogromny problem z tym, że moje włosy zaczęły naprawdę strasznie mi wypadać, ale to znajdowałam kubki włosów i te włosy były wszędzie. Trzęsienie ziemi.
Dalej trzęsie, słuchajcie, poczekajcie. Bo w razie czego będę musiała uciekać. Czekajcie, napiszę do mojego męża, ok? Zaraz do Was wracam. Od razu Umi też mi napisał informację, że poczuł trzęsienie ziemi. Nie było aż tak mocne, ale powiem Wam, że dosyć długo trzęsło. Jak na te warunki, które tutaj w Alanii, te trzęsienia ziemi, to moim zdaniem dosyć długo trzęsło. Także postaram się tutaj nagrać resztę filmu, a w razie czego po prostu będę uciekać, no bo tak jak Wam powiedziałam, na górze jest też mój teść i w razie czego będę musiała po niego pobiec. No dobra, mówiłam Wam o tym, że strasznie mi te włosy wypadały i były naprawdę w bardzo kiepskim stanie. I tutaj w ogóle muszę zaznaczyć, że ja zanim przyjechałam do Alanii, to ja miałam bardzo długie włosy i one może nie były w jakimś super stanie, ale były w dobrym stanie. Tak jak patrzę teraz wstecz, to naprawdę ładnie wyglądały, ładnie się kręciły i ogólnie dobrze czułam się w tych włosach. Natomiast w Alanii, tak jak wiecie, pogoda jest gorąco, jest dużo słońca, 300 stopni, 300 dni w roku słonecznych, także ma to niekorzystny wpływ na nasze włosy, szczególnie właśnie na włosy kręcone, które są bardziej wrażliwe. Do tego jeszcze woda tutaj w Turcji jest bardzo wodą taką twardą i niestety ja często mam jakieś problemy skórne, jeżeli chodzi o głowę i właśnie te włosy dosyć mocno mi wypadały, a w ostatnim czasie to już było zdecydowanie za dużo. Cały czas je zbieraliśmy, czy to z łóżka, czy to z podłogi. I poprzez wilgotność, oczywiście mamy tutaj ogromną wilgotność, słuchajcie, czyli wysoka temperatura w lipcu, w sierpniu, ponad 40 stopni, do tego duża wilgotność sprawiała, że te włosy się nie kręciły, tylko się puszyły. I to nie jest tylko mój problem, bo ja rozmawiałam tutaj z koleżankami niejednokrotnie, które też mają włosy kręcone z natury i powiem Wam, że większość z nich po prostu prostuje włosy w Turcji, dlatego że ciężko te włosy kręcone tutaj ogarnąć, tak żeby one jako tako wyglądały. Ostatnio chłopaki, czyli Furkan i Umit stwierdzili, że kupią mi specjalny filtr do wody i używam tej nowej wody, tej filtrowanej wody, myślę, że od około niecałe 2 tygodnie, także zobaczymy, czy ona będzie miała łaskawszy wpływ na moje włosy. Także tego musicie być świadomi, przyjeżdżając tutaj na dłużej do Turcji, na przykład przyprowadzając się do Turcji, że jeżeli macie właśnie włosy kręcone, to niestety one bardzo ucierpią na jakości. Jadąc nad Morze Czarnym, jechałam z taką myślą, że po prostu zdecyduję się na podcięcie tych włosów, ale liczyłam, że to będzie tak jak zawsze około 1-2 cm. Dlatego, że muszę Wam przyznać, że włosy dla mnie mają duże znaczenie, w sensie takim, że uważam, że takie zadbane oczywiście włosy, lśniące, długie włosy, to jest taka kwintesencja kobiecości i ja będąc w Polsce bardzo się interesowałam tymi tematami włosowymi, ja robiłam sama szampony, miałam różnego rodzaju odżywki ze względu na to humektantowe, emolientowe i tak dalej. Często podcinałam właśnie, robiłam masaże, robiłam olejowanie czy wcierki i po 4 latach bycia tutaj, mój mąż kiedyś popatrzył na mnie i powiedział: co ty zrobiłaś z tymi swoimi włosami? Kiedyś miałaś takie ładne włosy. Ja powiedziałam: przeprowadziłam się do Turcji, bo wiecie, już mnie to zdenerwowało, bo ja sama widzę, że te włosy, niestety ich jakoś upadła i nie wyglądają tak, jakbym chciała. Ale żyję w takim klimacie, a nie innym i po prostu ma to negatywny wpływ na wygląd moich włosów. Dlatego, będąc nad Morzem Czarnym, zdecydowałam się na podcięcie. I jaka to jest historia tego, że z 1-2 cm mamy to. Mój mąż stwierdził, że skoro ostatnio tak bardzo te włosy Twoje słabo wyglądają i tak wylatują, to po prostu może powinnaś rozważyć mocniejsze ścięcie. I ja tak sobie myślę, faktycznie, dla mnie włosy, tak jak powiedziałam, mają duże znaczenie, ale jeżeli wyglądają kiepsko, to nie ma to sensu. Faktycznie podetnę je do ramion. Taki był mój plan, do ramion. Stwierdziłam, że jak one lekko się podkręcą, to oczywiście troszeczkę się podniosą, i będą nieco krótsze.
Stanęłam przed lustrem, porównywałam sobie różne długości, pokazałam mojemu mężowi ostatecznie jak chcę, żeby to wyglądało. No, powiedział, zastanów się dobrze, żeby potem nie było na mnie, ale stwierdził, że on mnie w tym wspiera, on by chciał, żebym właśnie ścięła troszeczkę mocniej te włosy, bo jest nawet ciekawy, jak będę wyglądać w takich krótszych włosach. No ale miały to być włosy do ramion. Wybaczcie, zawsze jest takie zamieszanie, kiedy jest właśnie trzęsienie ziemi, to wszyscy do siebie piszemy, czy właśnie wyjść na przykład na zewnątrz, jaka jest sytuacja, tym bardziej, że furgan jest poza Alanią. Także trochę ciężko mi w tym momencie nagrywać, bo wszyscy piszą. No ale dobra, wracając do tematu, czyli włosy miały być do ramion. No i pojechaliśmy do tego naszego fryzjera, do tego kolegi Umita, do którego zawsze się wybieramy. Ja mu pokazałam włosy, że chcę mieć mniej więcej dotąd, tak? Jak one się wysuszą, jak się podniosą, to żeby były no, maksymalnie do połowy szyi. No i on też zapytał się, czy jestem pewna. Tak, jestem pewna. Usiadłam, jeszcze raz pokazał mi, czy mają być dotąd ma ściąć. Powiedziałam, że tak. Zapytał się mnie, czy mają być cieniowane. Powiedziałam, że absolutnie nie, że chcę po prostu na jedną długość. Oczywiście rozmawialiśmy w języku tureckim, no ale obok też był mój mąż, który znał cały mój plan, także co mogło pójść źle? No nie wiem, co mogło pójść źle, bo ustalenia były zrobione, natomiast on wziął nożyczki i po prostu podciął mi włosy przy uszach. No i kiedy ja to zobaczyłam, to już oczywiście nie było możliwości cofnięcia tego ruchu i zaczęłam czuć taką zbierającą rozpacz, napływające łzy do oczu i taką złość straszną, dlatego że ja ostatnio nie czuję się zbytnio atrakcyjnie tutaj w Alanii, nie będę ukrywać i chciałam właśnie takiego odświeżenia, wiecie, chciałam zmienić troszeczkę swój wygląd, ale w tą pozytywną stronę, a właśnie poczułam się totalnie nieatrakcyjnie, poczułam się najmniej atrakcyjnie w swoim życiu, poczułam się, powiem Wam szczerze, jak takie małe dziecko, jak taki chłopczyk, bo te włosy były naprawdę krótkie, w tym momencie już jesteśmy około 2 tygodnie po tym podcięciu. I siedziałam tam i nie bardzo wiedziałam, jak się zachować. On zapytał się, czy mi się podoba, a ja po pierwsze nie chciałam tutaj być za bardzo szczera, w związku z tym, że to jest kolega mojego męża. Po drugie, no myślałam, że się po prostu rozpłaczę. Jak najszybciej chciałam stamtąd wyjść. No i jak wyszłam, to po prostu już się rozkleiłam. Usiadłam na ulicy i zaczęłam płakać. Mój mąż nie bardzo wiedział, jak sobie ze mną poradzić, bo ja jestem osobą bardzo emocjonalną i w tych pierwszych momentach naprawdę te emocje po mnie widać. W ogóle zresztą zawsze te emocje po mnie widać, ja emocji nie potrafię ukryć. Jak jestem szczęśliwa, to bardzo łatwo to zobaczyć i jak jestem zła, to też bardzo łatwo to zobaczyć, czy jak jestem smutna, to od razu wszyscy dookoła to widzą. Mimo tego, że no ja nie chcę, tak? Nie chcę się aż tak dzielić tymi emocjami, ale moja twarz jest po prostu jak taka tablica, na której wszystko jest napisane. Także ten pierwszy dzień był dla mnie mega ciężki, był okropny i no, zamknęłam się strasznie w sobie, strasznie płakałam, bo po prostu poszłam tam z pewnym pomysłem i wydawało mi się, że jest wszystko ustalone, a całkowicie co innego zostało zrobione. Te włosy zostały bardzo, bardzo mocno przycięte, za mocno, nie tak jak chciałam. I naprawdę na początku powiedziałam do Umita, że ma mi zdjęć nie robić, że ja nigdzie nie wychodzę z domu i prawie zakończyło się, słuchajcie, to rozwodem, naprawdę. Dlatego, że się bardzo mocno o to pokłóciliśmy, bo ja po prostu no, poczułam się bardzo niefajnie w tych włosach. Poczułam się skrzywdzona. No ale ja mam to do siebie, że pierwsze emocje wyrzucę i potem już jest lepiej. Później tak sama ze sobą porozmawiałam, że to są przecież tylko włosy. Ludzie mają większe problemy, włosy odrosną. Poza tym ładnemu we wszystkim ładnie. Tutaj oczywiście żartuję. Ale stwierdziłam, że co się stało, co się miało. Stało się to, co się stało i nie mam tutaj absolutnie żadnej mocy, żeby to cofnąć no i tak jak mówię, to są tylko włosy. Mam nadzieję, że pozytywnie to wpłynie na ich
dalszy rozwój i że później po prostu lepiej będą wyglądały. I powiem Wam szczerze, że też się już przyzwyczaiłam, w sensie takim, że te włosy są na pewno łatwiejsze w takiej pielęgnacji. Raz, dwa idę pod prysznic, myję i one są zaraz suche. Co prawda był taki moment, że one się super układały, nic nie trzeba było z nimi robić. W tym momencie ja mam wrażenie, że jak je umyję, to one po prostu każdy idzie w inną stronę i wygląda to beznadziejnie. Ale już jakby tak się strasznie tym wszystkim nie przejmuję. Najważniejsze, że mojemu mężowi się podobają te włosy. On powiedział, że wyglądam bardzo słodko dla niego, bardzo mu się to podoba. Nigdy mnie takiej nie widział, w takiej odsłonie. Jest mniej tych włosów wszędzie w jedzeniu czy na podłodze, także moja mama też powiedziała, że wyglądam bardzo tak młodo w tym momencie. No i taką lekkość, słuchajcie, czuję. No, nie ukrywam, że nie ma tutaj tych włosów, także no, jest to ciekawe doświadczenie. No co, no po prostu kiedyś odrosną i fajnie próbować różnych fryzur na sobie, fajnie próbować różnych stylizacji, a po prostu nie wolno się aż tak przejmować takimi rzeczami, na które nie mamy wpływu, no i które, no tak naprawdę, tak jak mówię, to nie jest zdrowie, zdrowie jest najważniejsze, a włosy to jest coś, co oczywiście wpływa na nasze samopoczucie, ale mówię, mam jakieś takie inne teraz podejście do tej sprawy. Także odpowiadając na pytanie, które postawiłam tutaj, turecki fryzjer, czy się opłaca, czy warto, czy to jest hit, czy kit, według mnie to nie jest hit. Także jeżeli zastanawiacie się, czy podejść tutaj do tureckiego fryzjera, no to zastanówcie się 2 razy, dlatego że mówię tutaj przede wszystkim bariera językowa, no bo wytłumaczyć co chcecie, żebyście potem nie wyszły płacząc tak jak ja z salonu. Myślę, że zdecydowanie lepiej po prostu pójść do polskiego fryzjera bo ja potem sobie plułam w twarz, mówię, no niedługo jadę do Polski, bo jadę na święta do Polski, dlaczego ja nie poczekałam z tym ścięciem włosów? No ale mówię, tak miało być, tak jest i pogodziłam się z tym. Mam nadzieję, że nie napiszecie mi jakichś okropnych komentarzy, że w ogóle wyglądam bardzo źle, delikatnie rzecz ujmując. Ale wiecie co, nawet jak napiszecie, to się nie będę tym przejmować, dlatego że ja już się po prostu przyzwyczaiłam. No, także myślę, że powiedziałam wszystko. Powiedziałam Wam właśnie, jak ta historia się skończyła, dlaczego te włosy. Było mi oczywiście żal, ale w tym momencie już po prostu jestem pogodzona z tym, jak do tego wyszło, jak ta historia się ułożyła i jak wyglądam. I tak jak mówię, myślę, że to wyjdzie ogólnie mi na plus. Mam przynajmniej taką nadzieję. No dobra, kochani, ja wracam do teścia, idę zapytać się, czy czuł trzęsienie ziemi i zaraz wyszukam informacji, co się tak naprawdę stało. Mam nadzieję, że gdzieś tam te trzęsienie ziemi miało miejsce w morzu, a nie w jakimś mieście. Kochani, dziękuję, że oglądaliście, dziękuję, że ze mną jesteście. No i co, do zobaczenia pod tureckim słońcem. Buziaki, pa, pa. Kochani, ja wróciłam już do siebie do domu, w tym momencie jestem w łóżku, w tle możecie słyszeć zabawy Paszy, przepraszam za te niedogodności, ale chciałam dograć jedną krótką rzecz, dlatego że to, co przed chwilą Wam powiedziałam o tureckich fryzjerach, to dotyczy fryzjerów dedykowanych dla kobiet. Natomiast jeżeli wśród moich obserwujących są panowie, którzy chcieliby skorzystać z takich usług barberów tureckich, to jak najbardziej polecam. Moim zdaniem tutaj panowie są zdecydowanie lepiej traktowani i to jeszcze za niższą cenę. Często jest dawana maseczka, często jest zrobiony masaż, także takie małe spa. Myślę, że to może być miła niespodzianka dla wszystkich panów Polaków i myślę, że możecie być zadowoleni właśnie po skorzystaniu z usług takich tureckich barberów. Także jeszcze raz żegnam się z Wami. Buziaki, pa, pa.